Dzień dobry, czwartek, 6:46. Niebo zachmurzone, ponure. Wiatr się zrywa, może będzie padać zaraz. Ale z kolei w nocy mi się mega dobrze spało. Spałem jak cegła. Mam inteligentny budzik, opaska z telefonem połączone i dzisiaj budziły mnie maksymalnie późno, czyli wyczuły, że mocno śpię. Zobaczymy, co dzisiaj, może jakieś bieganie będzie. Zapraszam. Tak w ogóle to chyba na kominie tam wprost są bociany. Ostatnio tam byłem, żeby zobaczyć z bliska i akurat jak byłem, to było puste. Teraz albo mi się zdaje, że tam są bociany, albo są. Na pewno widziałem, jak latał tydzień temu. To jakiś bocian w tych okolicach, bardzo nisko. Spróbuję zrobić zoom. Dobrze, że to wiemy. Ale coś tam się rusza ewidentnie. No, ciekawe. Mieliśmy iść się pobiegać z Pawłem, ale Paweł za nie mógł, także trzymaj się, Paweł, zdrowiej, niedługo pobiegamy, a ja tymczasem wyruszam przed siebie w losowy punkt, który akurat jest w Bażanciarni i może opowiem wam o temacie, który poruszyłem rok temu, czyli o blokadzie twórczej. Także zapraszam. Ujęcia torowe zawsze są fajne do ćwiczenia perspektywy, jak się rysuje. Nie żebym cokolwiek rysował kiedykolwiek, ale z tego co pamiętam, tak wyglądały ćwiczenia. I nie martwcie się, po horyzont z jednej strony, ani z drugiej strony nic nie jedzie, nic nie dzwoni, nic się absolutnie nie dzieje. Natomiast warto poświęcić chwilkę na złapanie tego ujęcia. No, to temat blokady twórczej pojawił mi się chyba w drugim miesiącu vlogowania, o ile mnie pamięć nie myli. I po prostu miałem totalną pustkę, o czym nagrywać kolejny odcinek. Opowiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia, pokazałem wszystko, co miałem do pokazania, a mimo to chciałem dalej kontynuować. Więc nagrałem odcinek o tym, że mam blokadę twórczą, a później już jakoś to dalej poszło. Chyba jeszcze ze 2 razy wspominałem o blokadzie jakiejś takiej. No, natomiast zgodnie z moimi oczekiwaniami należało postąpić tak, żeby po prostu się nie zatrzymywać, nagrywać cokolwiek do szuflady, no ale akurat ja to je publikowałem, więc nie poszło do szuflady, natomiast nagrać coś, przeczekać dzień, wyspać się i coś na pewno się pojawi. No i to jest taka trochę metodologia zamiany kreatywnych zrywów na codzienne rzemiosło. Oczywiście dobrze byłoby mieć codziennie setki pomysłów, każdy lepszy od wcześniejszego i w ogóle tworzyć dzieła sztuki codziennie. No ale nie wiem, czy ktoś tak potrafi. Na pewno jestem daleki od tego. No, natomiast właśnie trochę doświadczenie życiowego pokazało mi, że czasem dobre rzemiosło daje całkiem fajne podwaliny na zrobienie czegoś ciekawszego co jakiś czas. No a rzemiosło wyrabia się po prostu robiąc te rzeczy, które się robi, czyli nagrywać i montować, nagrywać i montować, robienie sobie takiego nawyku. No idę teraz przez trawę i już widzę te wszystkie kleszcze oczami wyobraźni, obym nie miał żadnego. No, także jak ktoś ma poczucie, że ma blokadę twórczą, to może wystarczy się przespać, oczywiście dalej coś robić. Czy tam się tworzy gry, czy tam się maluje, czy tam się tworzy piosenki, coś zrobić i pójść do następnego dnia i może akurat się naprawi wszystko. No, miałem teraz cięcie robić, ale jesteśmy już praktycznie przy wejściu do Bażanciarni, więc zostawiam sobie tą przyjemność i nagram ponownie po raz kolejny wejście do Bażanciarni. Jest i Bażanciarnia.
wysokich drzew. Okej, to Randonautica wylosowała mi miejsce, które jest gdzieś na wprost tutaj w Chaszczach. Ale żadnej ścieżki tu nie ma. Po drodze jeszcze błoto. A ja w sandałach. A tam jeszcze pokrzywy po drodze, krótkie spodenki. No zdecydowanie nie moja opcja. Ale kto wie, może gdzieś tam jest skarb ukryty. No. Zostanie to słodką tajemnicą. No więc moją metodą okazała się po prostu siłowe przetrwanie blokady twórczej i dalej robienie tego, co robiłem. No. Oczywiście moje filmiki nie są jakieś super genialne, nie nabrały jakiejś super genialności przez to, że robię je codziennie. Natomiast troszkę więcej pamięci mięśniowej nabrały moje ciało. I potrafię czasem usiąść i zmontować wideo tak jak chcę. I w ogóle nie pamiętać o tym, że to zrobiłem, bo to już staje się takie transparentne trochę. I później tak siedzę i tak zastanawiam się, czy ja zmontowałem to wideo dzisiaj, czy nie zmontowałem. Czy już w ogóle nagrałem materiał, o czym ja dzisiaj mówiłem. I nie sprawdzam, no i wszystko jest spoko. Materiał dobrze zmontowany, dobrze gadam, fajne treści, więc efekt jest taki przynajmniej, że trochę właśnie moje ciało się nauczyło. No generalnie wiem co klikać, wiem co naciskać i to się samo toczy. No, także podejrzewam, że miałbym być malarzem, malowałbym farbami, to malowałbym może ze 3 obrazy, później miałbym znowu blokadę i już bym nie malował. No tak naprawdę to, co mogłoby być przydatne dla mnie, to nauczenie się mieszać kolorów farb, nie? A to pewnie się zadzieje przy 300 malowaniu obrazu, 1000 obrazie, może szybciej, jak ktoś ciśnie. Teorię barw, tu znalazłem jakieś tajemnicze rękawiczki. Jakieś paprochy do nich przyklejone. Ktoś chodził po paprochach. No, więc chyba na taką blokadę twórczą najlepszy jest po prostu trening, trenowanie. I zawsze można zdecydować, czy to, co wytrenowałem, się nadaje do publikacji, czy się nie nadaje do publikacji. Pisarze chyba robią tak, jak kiedyś wspominałem, że piszą codziennie stronę maszynopisu, czy tam powiedzmy ileś słów. Może im się przydać, może im się nie przydać, może z definicji być na jakiś inny temat. Twórcy gier, jak siedzą nad swoją grą, a mają gazyliard pomysłów, w głowie im się kotłuje, no to wtedy sobie na przykład startują w Game Jamie i na przykład na tydzień odkładają swoją grę, biorą te pomysły, które mają w głowie i wrzucają do Game Jamu i po prostu przez tydzień dalej pracują, dalej rozwijają swoje umiejętności, ale robią coś zupełnie innego niż na co dzień, więc jest to chwila wytchnienia, no i właśnie umiejętności rosną. Kawałek tutaj wody. No, także ja myślę, że ta blokada twórcza to była taka trochę przerośnięty demon. Ale faktycznie to był jeden z takich pierwszych momentów, gdy tworzyłem coś, co nie było jakąś formułą matematyczną, jakimś algorytmem, jakimś zagadnieniem związanym z fizyką, tylko takie zupełnie, powiedzmy, w stronę artyzmu, czyli coś niemierzalnego, że po prostu muszę coś fajnego, tak sobie ustawiłem, że muszę coś powiedzieć fajnego i to zmontować. No bo wcześniej moje życie zawodowe polegało na fizyce, builderce, programowaniu. A tam wszystko zdecydowanie jest bardziej policzalne i jakieś takie skwantyfikowane. A już zupełnie nawet nie wspominając o uczeniu maszynowym, gdzie to jest esencja w zasadzie policzalności i całej jakby tego ścisłego mechanizmu po prostu do określenia zamodelowaniu rzeczywistości. Takie mądre wyrażenie. No i jeszcze warto też mieć pod ręką jakąś strategię na te najgorsze dni. Ja sobie akurat ubzdurałem, że będę robił daily vlogi codziennie, co niekoniecznie musi być strategią
nadającą się dla każdego. Ale na przykład, jeżeli robisz coś przez jakiś czas, to możesz sobie od razu zaalokować czas wolny od tego. Czyli na przykład, w sumie mamy taki model pracy. 5 dni pracujemy, 2 dni mamy odpoczynek. Ale to w sumie narzucone przez system jest. Generalnie jak na przykład coś tworzysz, to możesz sobie zawsze zostawić, nie wiem, 1 dzień w tygodniu wolny, 2 dni w miesiącu wolne. Jakiś taki wytrych, który pozwoli Ci po prostu ugryźć temat i nie mieć też jednocześnie zbyt dużego obciążenia względem siebie. I warto też mieć też strategię na te najgorsze dni, czyli jak się coś myśli, co będzie się robiło, to zawsze się myśli o tych dniach optymistycznych i o tych dniach zwykłych, czyli jak idę w góry i chcę przejść cały główny szlak beskidzki, no to sobie wyobrażam, jak będę szedł codziennie 30 km, jak będę sobie uzupełniał wodę na bazach i tak dalej. Ale może warto też sobie wyobrazić, co będzie. Będę miał odciski palców, będę pogryziony przez komary, zatnę się gdzieś nożem przy otwieraniu konserwy, rozerwie mi się śpiwór, namiot i w ogóle będę miał gorączkę. Jak się przemyśli dobrze plan na tą sytuację, to wcale nie znaczy, że się szykujemy na porażkę, tylko że możemy spokojnie zadziałać według planu i powrócić do tematu w innych, lepszych, sprzyjających warunkach, albo po prostu zdecydować, że jak mam gorączkę, no to biorę Febrisan i idę dalej i przynajmniej mam ten Febrisan w plecaku. Czego oczywiście nie polecam, jak się ma gorączkę, to już wyraźny sygnał, że trzeba odpocząć. No i proszę, miał być odcinek zapychacz dzisiaj, bo Paweł mi napisał gdzieś w okolicach południa, że zmieniamy plany, więc nic nie miałem przygotowanego na dzisiaj. A to wyszły mi takie jakieś przemyślenia, z których całkiem jestem zadowolony w tej chwili, gdy je mówię. I pewnie będę zadowolony też, gdy będę je montował. Także właśnie, to jest taki trochę też discovery recording, czyli nagrywam coś, czego nie mam żadnego pojęcia, co będę nagrywał. Więc jest to pewne odkrycie dla mnie. Mknie młodzieniec na rowerze spalinowym w żółtej koszulce. Szybko mknął. Za szybko, żebym się z tym dobrze czuł. Ale pomknął dalej. Może zobaczy ten daily vlog i będzie jechał wolniej. Wieża ciśnień wciąż stoi niewzruszona. Albo i wzruszona, może już się rozpada od środka, ale z zewnątrz nie widać. Coraz mniejsza mi się wydaje z przejścia na przejście. Ale może taka perspektywa. Mam za duże oczekiwania. I wyjście na świat z parządziarni na ulicę Młyńską. Już na horyzoncie widać góry. Już materializują się drzewa, chmury. No i wspaniale. Gdybym był malarzem, to bym sobie taki widoczek malował. Pewnie bym tam domalował gdzieś na horyzoncie zamek albo kościół. Taką trochę fikcję. Bo nie widać ich teraz stąd, ale nikt by się nie zorientował. Ale ładnie chmurki. Ja mam hipotezę, że ta kamera podkręca kolor niebieskie, zielone, żeby ładnie wszystko wyglądało w niej. Dobra, to myślę, że na dzisiaj będzie już wszystko. Powiedziałem, co miałem ochotę powiedzieć. Przespacerowałem się, zobaczyliśmy, że wieża ciśnień wciąż stoi. Zobaczyliśmy, że chmurki jeszcze się w sierpniu ładne przewijają przez nieboskłon. No a więc mogę spokojnie wracać do domu. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. I zapraszam Cię już jeszcze kiedyś na jakiś następny. Niekoniecznie jutro, ale kiedyś możesz wrócić, drogi widzu, droga widzko. Także dzięki, hej.